A co jeśli powiedziałbym Ci, że gdzieś w Gliwicach istnieje mały świat, który potrafi wyglądać bardziej realistycznie niż niejeden filmowy plan? Tutaj pociągi nie stoją bez ruchu, światła nie są tylko dekoracją, a każda scena wygląda tak, jakby za chwilę miała się naprawdę wydarzyć. W Kolejkowie zwykła makieta zmienia się w miniaturowe miasto pełne życia, humoru i ukrytych detali. Najpierw widzisz całość, ale po chwili zaczynasz dostrzegać szczegóły, ludzi, pojazdy, sytuacje i drobne historie schowane między budynkami. To miejsce, w którym trudno uwierzyć, że wszystko jest pomniejszone, bo im dłużej patrzysz, tym bardziej masz wrażenie, że ten świat naprawdę żyje. Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. W Gliwicach zbudowano pomniejszony obraz Śląska, w którym pociągi jadą po torach, samochody poruszają się po ulicach, a nad miniaturową Rudą Śląską pojawia się burza z prawdziwym deszczem. Na pierwszy rzut oka to makieta kolejowa. Z bliska okazuje się rozbudowaną scenografią opowiadającą o regionie poprzez ruch, światło, architekturę i setki drobnych sytuacji. Kolejkowo w Gliwicach nie przedstawia jednego miasta ani jednej linii kolejowej. To połączenie rzeczywistych obiektów, śląskich motywów, codziennych scen oraz fragmentów całkowicie fikcyjnych. Obok przemysłowych zabudowań pojawiają się kamienice, ulice, stacje, place i niewielkie sceny z udziałem ludzi. Dopiero po chwili widać, że każda część ekspozycji została ułożona jak osobna opowieść. Najważniejszym elementem tej opowieści jest ruch. Pociągi przejeżdżają przez kolejne fragmenty makiety, samochody pojawiają się na drogach, tramwaje przecinają miejskie przestrzenie, a statki poruszają się po wodzie. Dzięki temu całość nie przypomina nieruchomej gabloty, bardziej wygląda jak przekrój przez działający organizm, w którym poszczególne części pozostają ze sobą połączone. Gdy patrzy się z góry, najpierw widać układ torów, budynków i ulic. Później wzrok schodzi niżej, na chodnikach stoją figurki, przy samochodach rozgrywają się niewielkie sceny, w oknach pojawia się światło, a pomiędzy budynkami ukryto sytuacje, których nie da się zauważyć podczas szybkiego przejścia. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. Te drobne elementy sprawiają, że makieta zaczyna przypominać zatrzymany fragment codzienności. Ważną częścią ekspozycji jest zmiana dnia i nocy. Wraz z przygasaniem światła zapalają się latarnie, okna, reflektory i drobne punkty oświetlenia. Te same budynki i ulice zaczynają wyglądać inaczej. Część detali znika w cieniu, inne stają się bardziej widoczne, a cała przestrzeń nabiera nocnego, bardziej teatralnego charakteru. Jeszcze mocniejszym efektem jest burza nad miniaturową Rudą Śląską. Nie ogranicza się ona do dźwięku i błysków. Nad fragmentem makiety rzeczywiście spada woda. Deszcz pojawia się nad budynkami i ulicami jako element scenografii. W tym momencie pomniejszony świat zyskuje własną pogodę, a granica między modelem a widowiskiem staje się mniej wyraźna. Ekspozycja nie opowiada wyłącznie o kolei. Tory są jednym z głównych elementów, ale wokół nich zbudowano szerszy obraz regionu. Pojawia się przemysł, architektura, komunikacja miejska, codzienne zajęcia i sytuacje oparte na humorze. Pociąg prowadzi wzrok przez makietę, lecz to, co dzieje się obok torów, często okazuje się równie istotne jak sam przejazd. Śląski charakter ekspozycji podkreślają rozpoznawalne obiekty i motywy. Wśród nich znajduje się gliwicka radiostacja, Huta Pokój, sklepy kojarzone z katowickim deptakiem, śląska restauracja oraz sceny inspirowane lokalną zabudową. Nie są to przypadkowe dekoracje.
Zestawione razem tworzą uproszczony, ale czytelny obraz regionu, w którym przemysł sąsiaduje z codziennym życiem. Obok realistycznych fragmentów pojawiają się także dzikie Gliwice. To westernowe miasteczko z salunem, szeryfem, Indianami, braćmi Wright i statkiem na Mississippi. Ten fragment świadomie odchodzi od regionalnego realizmu. Wprowadza fantazję i żart, a jednocześnie pokazuje, że makieta nie ma być dokładną mapą. Jest zbiorem scen, w których dokumentacja miesza się z wymyśloną opowieścią. Humor pojawia się również w wielu mniejszych sytuacjach. Nie zawsze znajduje się w centrum kompozycji, czasem jest schowany za budynkiem, przy drodze albo pomiędzy figurkami. Oglądający może zauważyć scenę dopiero po drugim lub trzecim spojrzeniu. Dzięki temu makieta nie wyczerpuje się w jednym ogólnym widoku, lecz wymaga analizowania poszczególnych fragmentów. Taki sposób budowania ekspozycji wymaga ogromnej liczby ręcznie przygotowanych elementów. Według materiałów Kolejkowa wykonanie jednej figurki może zająć doświadczonemu modelarzowi około 3 godzin. Z perspektywy widza to niewielka postać stojąca na chodniku. Z perspektywy twórcy to osobny obiekt, któremu trzeba nadać kolor, pozę, charakter i miejsce w konkretnej scenie. Jeszcze bardziej złożone są budynki. Ich wykonanie zaczyna się od dokumentacji, fotografii i pomiarów. Później dochodzą wycinanie, składanie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie i prowadzenie instalacji oświetleniowej. Każde okno, dach i elewacja są częścią większej konstrukcji. Efekt końcowy wygląda naturalnie właśnie dlatego, że wiele technicznych etapów pozostaje niewidocznych. Jednym z przykładów jest model kościoła świętej Anny z Katowic. Według oficjalnego przewodnika nad jego wykonaniem pracowało 5 modelarzy, a łączny czas pracy wyniósł 2245 godzin. Ta liczba pokazuje, jak duża część ekspozycji opiera się na cierpliwości, powtarzalności i precyzyjnej pracy, której oglądający zwykle nie widzi. Oficjalne materiały podają różne dane dotyczące wielkości gliwickiej makiety. Aktualna strona mówi o 12 pociągach i ponad 5000 figurek, a starszy przewodnik o 58 wagonach, 235 budynkach i 460 metrach torowiska. Różnice mogą wynikać z rozbudowy ekspozycji lub aktualizacji danych. Liczby pokazują skalę, lecz nie mówią wszystkiego o sposobie oglądania. Z daleka widoczna jest cała kompozycja. Z bliska każdy fragment rozpada się na dziesiątki mniejszych scen. Szybkie przejście pozwala zobaczyć główne obiekty i ruch pociągów. Wolniejsze oglądanie ujawnia detale, które nie są zaznaczone ani opisane. Kolejkowo ma również warstwę edukacyjną, choć nie jest ona widoczna od razu. Makieta pozwala obserwować skalę, proporcje, układ komunikacyjny, konstrukcję budynków i sposób organizacji przestrzeni. Można patrzeć na nią jak na rozrywkę, ale także jak na model miasta, na którym uproszczono relacje pomiędzy ulicą, koleją, zabudową i przemysłem. Najciekawsze w tej makiecie nie jest jednak samo pomniejszenie. Ważniejsze jest to, co w tej skali postanowiono zachować. Przemysłowe obiekty stoją obok zwykłych ulic. Znane symbole regionu sąsiadują z fikcyjnym westernem. Poważne motywy przeplatają się z żartami. W efekcie powstaje obraz Śląska, który nie jest ani dokumentacją, ani fantazją, lecz połączeniem obu sposobów opowiadania. Zmiana dnia i nocy, ruch pojazdów i efekt deszczu wzmacniają wrażenie życia, ale nie zastępują detalu. Gdyby usunąć ruch, nadal pozostałyby setki scen i obiektów. Gdyby usunąć drobne historie, sama technika nie utrzymałaby uwagi na długo. Ekspozycja działa właśnie dlatego, że mechanika i modelarstwo zostały połączone z narracją. Patrząc na całość, łatwo zobaczyć przede wszystkim pociągi. Patrząc dłużej, zaczyna się dostrzegać ludzi, miejsca i sytuacje.
Wtedy makieta przestaje być tylko pokazem technicznym. Staje się zbiorem krótkich obserwacji o regionie, jego architekturze, przemyśle i codziennym życiu. Kolejkowo w Gliwicach pokazuje Śląsk w skali 25 razy mniejszej od rzeczywistości. Nie jest to jednak wierna kopia całego regionu. To autorski wybór symboli, budynków i scen, uzupełniony fikcją, humorem oraz efektami. Ostateczny obraz mówi więc nie tylko o tym, jak wygląda Śląsk, ale także o tym, w jaki sposób można go przedstawić za pomocą modelarstwa. Z daleka widać makietę, z bliska widać pracę modelarzy. Jeszcze bliżej pojawiają się małe historie ukryte pomiędzy torami, drogami i budynkami. Na tym opiera się cała ekspozycja. Nie na jednym wielkim efekcie, lecz na tysiącach drobnych elementów, które razem tworzą pomniejszony, ruchomy obraz Śląska. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.